ciotka Donimirska, Hala Donimirska, matka i tych wszystkich chłopaków, których tam było, nie wiem, 3 czy 4, już teraz zapomniałam tych wszystkich. I mieli sklep taki, spożywczy czy coś. I moja matka, ciotka prosiła, żeby moja matka się zajęła, żeby tym się... I to było dla nas ratunek, bo ojca przywieźliśmy tam do tego Malborka, już nie był sprawny ani do pracy, do żadnych tych, więc matka tam... Mieszkaliśmy w tym budynku, który, jak żeśmy się sprowadzili, to był 46 chyba rok jakoś, to tam były tak straszne ilości szczurów, że w życiu Państwo nawet w opowiadaniach pewnie nie słyszeliście, chyba w jakichś bajkach. Dlaczego? Dlatego, bo Niemcy, jak dowiedzieli się, że idą Rosjanie, to oni tak jak stali, tak uciekali. Że jak się wchodziło do domu, to wszystko było, jak pan otworzył szafę, to wszystko było tak poukładane. Wszystko, spiżarnia jak się otwierało, to wszystko było połcie tam, słoniny, wędlin, rozmaite zaprawy, wszystko było. Więc te szczury jak się rozpanoszyły tam, to było coś niesamowitego. W tym domu, w którym myśmy mieszkali, to był tylko jeden pokój, który był cały i tam spaliśmy wszyscy. Rodzice i my, bo tam nie była. Wszystkie inne pomieszczenia miały dziury w podłogach i wszędzie były szczury. Więc na przykład jak się do kuchni wchodziło, to trzeba było klamką tak poruszać, bo jeśli pan otworzył drzwi, to wszędzie były szczury. Na stole, pod stołem, wszędzie. Ale szczury to były tak jak koty. Pamiętam, że żeby kupić kota, to pamiętam, że moja matka musiała dać 50 zł, nie, 500 zł i pół litra wódki. To chyba mama na wspomnieniach chyba o tym pisze. Wtedy pół litra wódki to było tak, ja nie wiem dzisiaj, co tam, nie wiem ile to by było dzisiaj, bo przez za wódkę się wszystko dostało, a tej wódki nie było, bo... Więc i żeby dostać jedna bratowi kradł kota i sprzedawał, prawda, i tak dalej. Także i tam żeśmy mieszkali w tym domu, no powiedzmy 2 lata i potem przenieśliśmy się na wieś, jak ciotka sprzedała ten sklep, czy jak tam, ciotka Hala, to myśmy się przenieśli do tego miejscowości między Elblągiem a Malborkiem, gdzieś tam mam zapisane, jak to się nazywa, ta miejscowość, i tam to ojciec dostał tego zawału następnego, tego drugiego zawału. I stamtąd wróciliśmy znowu z powrotem do Malborka, ale już do innego domu, który był typowo taki niemiecki dom. Z pokoju do kuchni to było powiedzmy, nie wiem, 5 metrów czy więcej. Kuchnia była tak zimno, że się ubierało we wszystko, co było, żeby się w kuchni tam coś zrobić, bo prawda, piec był, wiadomo, że kaflowy, taki, no płyta taka, co tam się gotowało, piekło i wszystko, a jeszcze taki był zwyczaj, że moja matka nigdy nie podawała, nie jadało się w kuchni. Tylko się nosiło do pokoju. W pokoju była stolik, taki był taki pomocnik, nazwijmy to dzisiaj, i tam się kładło i dopiero się podawało do stołu. Cały czas moja matka, cały czas jak w Malborku był, nigdy się nie podawało w kuchni, nigdy. I to bardzo tego pilnowałam, bo w ogóle zawsze pilnowała i starała się tam nas uczyć i to jak należy się zachowywać, jak się jeszcze były takie rzeczy, które dzisiaj się już w ogóle nie praktykuje. Że na przykład ja miałam brata, byliśmy 2 i byli rodzice. To do matury ja nie miałam prawa się odzywać przy stole. Tylko rodzice, w ogóle ojciec zaczynał mówić, a że mój ojciec był bardzo małomówny, bardzo powolny, więc zaczynał i cały obiad była cisza i na końcu kończył zdanie. Więc myśmy mamę sztorchali pod stołem, żeby mama przerwała ojcu ten wywód, który tam miał być jakiś prowadzony. Mój brat mógł już wtrącać, bo już był w gimnazjum, już był dopuszczany na przykład.
mówił trochę po francusku, więc jak rodzice między sobą rozmawiali, żeby dzieci nie słyszały, to on słuchał i potem mówił. I był taki dumny, bo oni rozmawiali po francusku, on słuchał pod drzwiami i mnie instruował. Na przykład tam czytali Boja albo tam coś i tam zaśmiewali się, więc on potem mnie relacjonował, bo on już trochę francuski znał, więc i także były na przykład ja w ogóle nie liczyłam. Przykład pamiętam, że przyjechali do Malborka, jeszcze żyli naturalnie, no, najwięksi nasi aktorzy, Ćwiklińska i z nią, no wtedy ten okres, no jak się nazywał ten aktor taki szczupły, który razem z okres Ćwiklińskiej i było przedstawienie, no nie wiem, no panny tam nie wiem, czy jakimś innym i mój brat stwierdził, mój mamo, to nie jest moralna, ona jest jeszcze za młoda i ona nie może iść na to przedstawienie. No i nie poszłam, bo rodzice stwierdzili, że Kazio ma rację. Nie poszłam. I już ich nigdy nie zobaczyłam jako aktorów, bo już jako jeszcze tych, to jeszcze widziałam w Poznaniu, ale nie już jako jeszcze będący na scenie. Ćwiklińska, no jak Solski, no zaraz, zapomniałem. I oni byli tam przedstawieniem i było zupełnie inaczej. Nigdy nie wolno nic było ruszyć z rzeczy jeden drugiego. Mój ojciec był bardzo, nigdy nie był w wojsku specjalnie, nie był, w czasie I wojny światowej był, bo mam virtuti militari, jakoś tam za jakąś akcję, ale nie był nie miał takiego rygoru, ale było porządek. Na przykład nie wolno było brać jeden drugiego szalika, albo jeden drugiego nie mógł brać kurtki, bo każdy miał swoją kurtkę i musiał swoje dbać i tak dalej. To było tak śmieszne, bo potem ja poszłam do szkoły hotelarskiej, tam wszystko była wspólnota interesów, buty były wszystkie, rajstopy były ta, która szła gdzieś, to dostarczała, a ta, co nie brała. I ja nie mogłam tego zrozumieć, że tam wszystko jest wspólne, a u nas w domu nie wolno było.